Dzień dobry w Bajaibę. Pierwszy dzień, jeszcze jesteśmy lekko nieprzytomni po podróży, krótko spaliśmy, przestawiamy się na razie na inny czas i wyszliśmy na poszukiwanie knajpki, w której będziemy mogli zjeść śniadanie. Mamy nadzieję dobre śniadanie. Bajaibę to mała rybacka wioska. Wyszliśmy z naszego hotelu i po kilku minutach mamy taki widok. Ten widok to publiczna plaża w Bajaibę, a właściwie jej zachodni odcinek. Co prawda na końcu plaży znajduje się hotel Hilton, ale dostęp do niej mają wszyscy. Przekonaliśmy się, że szczególnie dużo ludzi jest w niedzielę i święta. Zupełnie jak u nas. Na Dominikanie też lubią pikniki ze znajomymi, zimne piwko i rum. Powiem wam, że ciepło jest tak naprawdę zdrowo. 27 stopni dzisiaj zapowiadali, a może i trochę więcej. Przyszliśmy na plażę Bajaibę, która znajduje się około kilometra od centrum. Jest deczko głośna, po drugiej stronie jest większa plaża i podobno cichsza, ale no, my ją sprawdzimy później. A jak plaża Bajaibę wygląda? Proszę bardzo, zobaczcie sami. Plaża porośnięta jest pięknymi palmami kokosowymi, lazur wody, która jest bardzo ciepła, aż razi w oczy. A to ten port, gdzie cumują łodzie pływające na Saonę. Na zachód od plaży są dwie dzikie zatoczki. My zwykle jednak zostawaliśmy tutaj, gdzie było więcej ludzi i łagodne zejście do wody. Bajaibę to niewielka wioska rybacka, która powstała w 1874 roku. Kiedyś rybacka, a dziś stricte turystyczna, chociaż na szczęście do Punta Cana jej daleko i można tu poczuć prawdziwie lokalne klimaty. Na śniadanko w Bajaibę siedliśmy w Bar Plaza, który znajduje się tuż obok takiego dużego placu w centrum miejscowości, z którego odjeżdżają autobusy. Bar Plaza możemy polecić, jedzonko dobre, dobra jajecznica. A jak twój croissant? Bardzo dobry, dziękuję. Bardzo dobry. W skali 1 do 10? 11. 11. Polecamy, dobra kawa też. Także też polecamy. Po śniadaniu warto przejść się uliczkami Bajaibę, by zobaczyć budzącą się leniwie do życia wioskę. Przed wieczorem dobrze jest zrobić się na bóstwo. Albo kupić świeże owoce w lokalnym sklepie. I nie tylko owoce. Na obiad w Bajaibę możemy wam polecić Manuel Pizza. Wbrew nazwie nie jest to pizzeria. Znaczy, są też oczywiście pizze, ale jest to bardzo dobre miejsce na owoce morza, na bardzo dobre ryby. Żeby dużo nie opowiadać, to zobaczcie jakie ładne krewety. I powiem wam, już spróbowałem, jest bardzo smaczne. A twoje krewetki? Bo jeszcze nie dotarłem? Przepyszne. Żółtkie, pyszne. No, wyglądają dobrze, no. Generalnie jest tutaj bardzo dużo miejscowych, co nas zaciekawiło, bo zwykle w takich dobrych restauracjach z owocami morza są głównie turyści. A to miejsce ulubione chyba przez miejscowych. Doszedłem do wniosku, że ja tutaj za dużo gadam, słuchajcie, jest mi równowaga ewidentna sił. I zaprosił Dlatego mnie. zaprosiłem znowu na gościnne występy Dorys. Nie, dobra, Dorotę zwaną Dorys. tak, nie, dobra, do brzegu. Chcieliśmy pogadać o tym, co robić w Bajaibę, bo to taka teoretycznie bardzo spokojna, Mała rybacka wioska. miejscowość. No słucham panią, co robić? Co tu robić? Plażować? Nie no, to jest główne miejsce, skąd odpływają statki mniejsze i większe i katamarany na wyspę Saona. To jest najpiękniejsza wyspa tutaj tego regionu. Skoro jesteśmy tutaj, to musimy popłynąć na przepiękną wyspę Saona. Jest godzina 9, o tej porze wypływają stąd wszystkie łodzie. Ta wycieczka kosztuje tak około $40. W tych firmach ceny są raczej podobne.
Tu już czeka tłum i generalnie nie da się jakoś tam pojechać w mniejszym ścisku. Ludzi przyjeżdża bardzo dużo do Bayaibe, przyjeżdżają rano autobusy z resortów dowożąc turystów, a na wyspie każdy może pójść. Chwila edukacji, chciałem wam pokazać to. Wygląda pięknie, no nie? Takie bilutkie, takie ładne, a to jest po prostu martwa rafa. Rafa, która obumarła w wyniku ocieplenia mórz i oceanów. Być może słyszeliście o takim zjawisku jak bielenie rafy. I niestety na to zjawisko mamy wpływ my wszyscy. Ja, wy, każda nasza decyzja codzienna powoduje, że gdzieś tam na świecie może dojść do bielenia raf, do obumierania raf, a rafy to jest tak naprawdę dom dla bardzo wielu małych ryb, które tam mogą się ukryć przed większymi osobnikami, urosnąć i wypłynąć na wolność, czyli rafa ma gigantyczny wpływ na żyzność mórz i oceanów. Pamiętajmy o tym po prostu. Kilka godzin na Saonie zleciało w mgnieniu oka. Wracamy już na szybko, speedboatem, do portu, gdzie przed wieczorem jest aż gęsto od łodzi. Obok nurkowania, o którym opowiemy w innym vlogu, to jedno z głównych zajęć ludzi w Bayaibe. Na skraju miasta w Bayaibe, gdyby ktoś miał dość plaży, słonej wody, można znaleźć wodę słodką. Są takie baseny, które bardzo nam przypominają cenoty. Nazywają się manantiales. Są schodki, jest zejście. Ta woda nie jest głęboka, bo pokazywał nam chłopak, który tutaj skakał. Wygląda to fajnie, można się odświeżyć. A w ostatnim z nich, znajdującym się najbliżej morza, jest bardzo dużo ryb i co ciekawe, trafiliśmy na żółwie. One się trochę boją, uciekają przed ludźmi, więc trzeba spokojnie poczekać na brzegu, nie straszyć i będzie można je sobie spokojnie poobserwować. Po raz kolejny przekonuję się, że nawet w takiej, powiedzmy, porze względnie suchej, deszcz na Karaibach to jest nic nowego. Dzisiaj akurat taki dzień, że pada na przemian. Pada, za chwilę wychodzi słońce, za chwilę znowu pada i po prostu trzeba mieć to głęboko w nosie i się tym nie przejmować, schować pod jakiekolwiek zadaszenie, a za chwilę można wyjść i cieszyć się pięknem. I to jest właśnie tak zawsze z tym zaproszeniem. Zaprosił mnie i nie da dojść do słowa. Oprócz tego wszystkiego jeszcze można tu plażować oczywiście i jeść pyszne owoce morza. Czy ja już mogę? Chciałem wam polecić jeszcze w Bayaibe rewelacyjne miejsce do zjedzenia. Nazywa się Barco Bar. Dają tu najlepiej przyrządzone owoce morza, krewety, kalmary, ale też jeżeli ktoś ma ochotę na dobrą wołowinę, to jest tu wyśmienicie przyrządzony ribeye i T-bone. Co też wiele tłumaczy o właścicielu, ponieważ jest on Włochem, nazywa się Enzo, jest przemiłym gościem i chyba zna się na tym, co robi.
Wystrój Barkobar tak pasuje do tego miejsca, jak ten piękny zachód słońca do Morza Karaibskiego. Nie sposób czuć się tu źle, szczególnie gdy jedzenie mają wyśmienite, a między 17 a 19 happy hour. 2 drinki w cenie jednego. Jest godzina 19, właściwie okolice 19, zachodzi słońce i na głównych ulicach Bayaibe po prostu rozpoczyna się dyskoteka. Tylko to nie jest taka dyskoteka w naszym rozumieniu. Tutaj odpala się muzykę po prostu w samochodach na ulicy, odpala się muzykę w barach. Te bary są otwarte i muzykę słychać na całej ulicy. I przyjeżdżają sobie kolesie skuterami, motorami, piją piwko. Później po tym piwku wracają do domu. Taki totalny luzik. Więc lepiej, powiem wam, tak mi się wydaje, nie włóczyć się wieczorami, bo po prostu ci goście widzieliśmy jak jeżdżą. Jeżdżą czasami wężykiem. Jedni przyjeżdżają w dyskotekę motorami, a tu koleś po prostu 3 końmi przyjechał. Cześć chłopaki. I on też padł na piwko. A tym biednym nawet wody nie dali. Jest sobie port, a wieczorem koło portu robi się tak. Pojawia się knajpka. Można podziwiać zachód słońca. O ile oczywiście mamy zachód słońca. Dzisiaj ten zachód taki będzie trochę marny, dlatego że słońce zachodzi za chmurami i schowa się tak, że nie zobaczymy jak się chowa. Ale miejscowa bardzo spoko. Ale ogólnie zachody słońca w Bayaibe są bardzo piękne, a na ich obserwacje polecamy właśnie Barkobar. Koło domu mieliśmy drzewa pełne wyplecionych, podwieszonych gniazd, a na nich piękne, żółte ptaki. Jeśli wiecie, jak one się nazywają, napiszcie nam w komentarzu pod filmem. Były urocze, obserwowaliśmy je codziennie rano i wieczorem, również gdy czasem zdarzały się ptasie afery. W Bayaibe mieszkamy w Victoria House. Victoria, powtórzę jeszcze raz, bo ja początkowo myślałem, że to jest Victoria. Jak to wygląda? Moim zdaniem bardzo fajnie. Tam na górze, tam jest nasz taras z jednej i z drugiej strony, więc naprawdę bardzo wygodnie. Fajny widok. Rzadko polecamy jakiekolwiek miejsca do spania, ewentualnie na blogu, ale nie na YouTubie. Ale to miejsce w Bayaibe naprawdę z serca chcemy polecić, ponieważ to jest absolutny sztos. Miejsce na krótszy, ale generalnie zdecydowanie bardziej na dłuższy pobyt. To, co widzimy, to jest taras. Tu wchodzimy do mieszkania, właściwie apartamentu. Sorry, tu już są nasze rzeczy porozkładane. Jest kuchnia. Jest łazienka. Jest naprawdę duży pokój. Jest drugi duży pokój i jest druga łazienka. Co oznacza, że spokojnie w tym apartamencie, nawet przyznam szczerze, nie wiem ile on ma metrów, ale wygląda mi na jakieś 60-70 plus ten taras, to jest 100 jak nic. I ten apartament na 3 dni kosztuje $250, więc na przykład jeżeli jedziecie w 4 osoby, to ta cena się rozrzuca na 4. No. Dla mnie bomba. Świetne miejsce, bardzo spokojne, cicho, jest wszystko łącznie z pralką, więc czego chcieć więcej. A to Paraiso Apart Hotel. Ten sam właściciel, wyższy standard i nieco wyższe ceny. Lokalizacja bomba i dodatkowy basen wewnątrz. Jeśli chodzi o wystrój i wyposażenie,
To wszystko bardzo nam pasowało. Pożegnalna kolacja w Bayaibe. Jutro wyjeżdżamy. Zatrzymaliśmy się jeszcze w Barco Bar. Właśnie próbujemy. Były pyszne krewety, pyszne kalmary, pyszna ryba. Generalnie wszystko jest bardzo dobre. Także można spokojnie do tego miejsca wpaść. Ono jest, jakby to wytłumaczyć, od takiej głównej ulicy w lewo. A naprzeciw jest tak. Z powodu tych widoków, zachodów słońca, prawie codziennie przychodziliśmy tu na kolację, by pożegnać dzień i słońce chowające się za widnokręgiem. Dzień dobry. Za czym kolejka to stoi? Zarozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jak mieszkacie w miejscu, gdzie można sobie zrobić kawki, to na ulicy można spotkać, tak jak tutaj pani, z termosami. Ta kawa jest z ekspresów takich przelewowych, ale jest bardzo smaczna. W ogóle dominikańska kawa jest smaczna, mi ona odpowiada. Odrobina cukru trzcinowego, w ogóle idealnie. Jutro jedziemy do La Romana, z La Romana do Santo Domingo i wieczorem... Stolica Dominikany? Tak, i wieczorem chcemy dotrzeć do Las Terenas. I tam już zostajemy półwysep Samana. I tam zostajemy na 6 dni. I tam mamy nadzieję, jeżeli w ogóle się uda, zobaczyć wieloryby z młodymi. Po to tu przyjechaliśmy w sumie. Też. To lecimy dalej.